Kiedy ujrzałem pierwsze rysunki koncepcyjne nowej E-klasy Coupe, byłem w niebo wzięty. Zdjęcia szpiegowskie tylko utwierdziły mnie w tym przekonaniu, natomiast pierwsze spotkanie na żywo, co tu dużo mówić, rozkochało mnie w tej bryle. Pytanie tylko, czy to jest miłość platoniczna, czy romantyczna. O tym już za moment w kolejnym odcinku Project Automotive. Za użyczenie auta do testu dziękujemy salonowi Mercedes-Benz Auto Studio, mieszczącemu się przy ulicy Rokicińskiej 78 w Łodzi. Nie można mówić o nowym coupé bez krótkiego przedstawienia rodowodu modelu. Formalnie pierwsze klasy coupé powstały w generacji W124, po faceliftingu mającym miejsce w roku 1993. Wtedy też pojawiła się nowa nomenklatura nazwowa składająca się na początku z litery modelowej oraz wersji silnikowej na końcu. Wraz z debiutem Mercedesa W210 E-klasa coupé stała się modelem CLK i dostała opcjonalnie serce prosto z zakładów Wafalterbach 367-konny V8. Dopiero 13 lat później, w roku 2010, Mercedes wrócił do pierwotnej nazwy, czyli E-Coupé. Co ciekawe, auto bazowało na platformie mniejszej klasy C. I tak dochodzimy w końcu do najnowszej generacji. Dawniej wszystko było proste. 2 litry pod maską E200, 3 litry E300. Jeżeli była to jednostka wysokoprężna, mieliśmy dopisek diesel. W przypadku naszego auta E220d powinniśmy mieć tutaj silnik o pojemności 2,2 litra. Ale niestety od niedawna cała nomenklatura nazwowa została wywrócona do góry nogami i mamy tutaj 2-litrowego diesla. Tak, to piękne nadwozie skrywa w sobie dosyć zaskakującą tajemnicę. Smukła sylwetka, bezramkowe drzwi, cały pas tylny pochodzący jakby wprost z S-klasy coupé, a jednak po odpaleniu auta słyszymy delikatny klekot. I tutaj od razu bez owijania w bawełnę, ten silnik po prostu nie pasuje do tego samochodu. Owszem, będzie on oszczędny. W mieście i na autostradzie w okolicach 7 litrów na setkę, w trasie nawet poniżej 6, ale czy biorąc pod uwagę auto typu coupé, na pierwszym miejscu chcemy postawić to, ile ono pali? Nie sądzę. Na papierze też 194 konie mechaniczne i 400 Nm momentu obrotowego przenoszone na tylne koła brzmią nawet ciekawie. Tak samo osiągi 7,5 sekundy do setki oraz maksymalnie ponad 240 km na godzinę. Lecz auto w moim subiektywnym odczuciu jeździ gorzej niż E-klasa kombi z identycznym silnikiem pod maską. I to nie tylko ze względu na dynamikę, ale również na zawieszenie. Długo zastanawiałem się, skąd taka różnica, aż w końcu wszystko stało się jasne. Poprzednio testowany kombiak był wyposażony w adaptacyjne zawieszenie z regulowanymi nastawami. Tutaj niestety jest to standardowy zawias, który jest zestrojony zbyt komfortowo. Poczujemy to w zakrętach, ale o ironio idealnie pasuje do tej jednostki napędowej. Na długich trasach nie zmęczy nas, a w mieście będzie bardzo wzorowo wybierał wszystkie nierówności. Ale do takiego nadwozia to aż nie wypada. Zdecydowanie poleciłbym tutaj rozwiązanie kosztujące 5000 zł, czyli właśnie adaptacyjne zawieszenie. No chyba, że chcemy pójść w pełną pneumatykę, wtedy będziemy ubożsi o 11 000 zł. Tak samo też chciałoby się mieć pod maską może nieco żwawszy silnik. Diesel świetnie sprawdzi się, jeżeli będziemy jeździć nim spokojnie, a na autostradzie będzie naprawdę fajnie wyciszony. Ale dla bardziej ambitnych kierowców poleciłbym jednak wydanie dodatkowych 20 000 zł i udanie się w stronę wersji E300. 2 litry, 245 koni. Za to niezależnie od wersji silnikowej w środku będziemy rozpieszczeni naprawdę ładnym wnętrzem. 2 ekrany na desce rozdzielczej, bardzo komfortowe fotele, gruba, przyjemna w uchwycie kierownica, no i oczywiście moje ukochane Piano Black. Przy pierwszym kontakcie z E-Coupé to właśnie wnętrze zrobiło na mnie największe wrażenie, a konkretniej detale. Nawiewy to takie małe dzieła sztuki, świetnie komponujące się z osłonami systemu Burmester oraz z tym oto wykończeniem wnętrza kryjącym się pod tajemniczą nazwą Flowing Lines. No i naturalnie możliwość opuszczania wszystkich szyb w dół. Do tego stopnia, że pasażer drugiego rzędu może wystawić łokieć za okno i w ten sposób podróżować przez miasto. I mimo, że to coupé typu 2+2, z tyłu pojedziemy w całkiem komfortowych warunkach. W środku poczujemy się po prostu świetnie. Nawet nie wiem, czy nie lepiej niż w Lexusie RC. Miłym zaskoczeniem również jest całkiem sensowna konfiguracja tego samochodu. No za wyjątkiem zawieszenia i silnika, ale o tym już wspomniałem wcześniej.
Jest to dokładnie taka konfiguracja, jaką sam bym skomponował, bez zbędnych dodatków. Znajdzie się też system komand, którego obsługa zawsze oznacza dla mnie walkę. Ja wiem, że po jakimś czasie można się do tego przyzwyczaić, ale za każdym razem, gdy wsiadam do Mercedesów, czuję się lekko zagubiony. A wyświetlenie zawartości pendrive'a nie należy do najbardziej intuicyjnych operacji. Na koniec oczywiście cennik. Zaczyna się on dla modelu EQP od 203 000 zł dla benzyniaka E200 oraz od 209 dla takiego diesla, jakiego mamy pod maską E220D. Na końcu skali natomiast mamy w tym momencie E400, 333 konie mechaniczne przenoszone na obie osie. Jest to już wtedy wydatek 320 000 zł. Testowany egzemplarz to wydatek 290 000 zł i jak wspomniałem wcześniej, znalazłem w nim wszystko to, co sam bym wybrał na poziomie konfigurowania takiego auta. EQP świetnie sprawdzi się jako auto typu GT na podróż przez pół Europy. Zdecydowanie bliżej mu do komfortowego charakteru S-klasy Coupe niż do sportowego C. Sam jednak z niecierpliwością czekam na wersję E63S. O ile w sedanie wygląda świetnie, tak w nadwoziu dwudrzwiowym będzie po prostu obłędne. Prawdopodobnie będzie to najpiękniejsze auto w swojej klasie. Jeśli podobał Ci się materiał, to proszę zostaw nam kciuka w górę pod tym filmem. Zasubskrybuj nasz kanał, daj nam lajka na Facebooku, a w wolnej chwili może jeszcze na przykład przejrzysz jakieś inne nasze testy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.